finansowa, hazardowa, Amber Gold. Co ty robisz? Przypominam sobie rządy tych drani przed nami i sobie liczę, ile jeszcze potrzeba afer i wtop, żeby ludzie się od nas odwrócili. Wyszło mi, że po tej aferze z Komisją Nadzoru jeszcze 3, a 4 nas pogrąży. Natychmiast schowaj te głupie paluchy. Robisz największy możliwy błąd. Bierzesz udział w socjologicznym kłamstwie. Jak to? Porównując nas z innymi. Zapamiętaj to sobie. Jesteśmy partią inną niż wszystkie. A jaka jest różnica oprócz tego, że my to my, a oni to oni? A to mało? Czyli zaraz, jeśli my jesteśmy inni niż tamci, w domyśle lepsi, a tamci są niedobrzy do szpiku kości, to po co oni właściwie są? No po to, żeby nam przeszkadzać chyba tylko. W takim razie lepiej i logicznie, żeby ich nie było, no ale oni sami z siebie nie znikną, trzeba im w tym pomóc. To może by ich zdelegalizować. Nie, to będą się spotykać po kryjomu i knuć dalej. No a jakby takich zaaresztować i przypilnować? No co ty, to uciekną i dalej będą działać przeciwko sprawie. W takim razie trzeba ich fizycznie zlikwidować. No pewnie, że tak. Postawić pod ścianą i regularnie jednego po drugim rozwalić. Straszna robota, ale nie może nam zadrżeć ani ręka, ani powieka. W takim razie niech pan rozkazuje. Ubrudzimy sobie ręce we krwi, ale już nasze wnuki będą się kąpać w krystalicznie czystej wodzie. Czy jesteś normalny, Mariusz? No, sprawdzałem, czy daleko nam do faszyzmu. Dziękuję bardzo. Proszę. A chwileczkę, a nazwisko? Przecież już powiedziałem. Kiedy? No pani zresztą napisane. Gdzie? Tutaj. Ten drugi człon. No, jestem przyzwyczajona, że polityk poglądów nie ma, ale żeby nazwiska nie miał? A jak on się nazywa? Tak. A gdzie nazwisko? No właśnie nie ma. 2 imiona tylko. Może jeszcze nie ma nazwy, jak jakaś ulica w trakcie dekomunizacji. Zdjęli jedną tablicę, a jeszcze nie zawiesili drugiej. I tak... No. O, Jurek. Myślałem, że jesteśmy na ty. A, przepraszam, Marek. Pomyliłem cię z kimś. Na starość wszyscy stajemy się do siebie podobni. O, nieprawda. Pan jest inny niż inni i stoi na czele partii innej niż inne. Informuję cię, że powstaje partia prawicy. Prawicy chrześcijańskiej i konserwatywnej. Nie takiej waszej malowanej. Partia inna niż wszystkie. Jeszcze jedno? To wielki ruch narodowy, który będzie dbał o Polskę i Polaków. Tak jak my. O nie, wy macie gębę pełną frazesów. Jak przychodzi co do czego, to zakaz aborcji, ochronę życia odkładacie na wieczne nigdy. Pozwalacie się wodzić Unii za nos. Nie chcecie zdegradować sowieckich generałów, bo tak naprawdę to trzymacie sztamę z komuchami. Ciągniecie forsę ze spółek Skarbu Państwa, tak samo jak wasi poprzednicy. Z tą tylko różnicą, że zamieniliście ośmiorniczki na kotlety. A, ale talerze zostały te same. Nie no, są inne. Oszukaliście Polaków jak żadna inna partia przed wami. Jak pan śpie w ogóle tak mówić do prezesa? Jego nie wolno porównywać nawet z uczciwymi, z nikim go nie wolno porównywać. To jest wyższa półka. To jest właściwie Pawlacz. Ja wiem, Mareczku, kto za tobą stoi. Pan Paradoks, bezdzietny ojciec. Ten pożal się Boże, profesor Leszek się zapowiedział na dzisiaj. Ale ja go nie wpuszczę do prezesa. Dlaczego? A choćby za te PGR-y, proszę pana.
tak to hulało. To były małe gospodarcze lokomotywy. Ten bandzior to pozamykał. Jeszcze się tym chwali. Czas na konserwatywną korektę. Przyłączcie się do nas, do walki z dwupartyjnym systemem. Jeszcze możecie być inni niż wszyscy. My już jesteśmy inni niż wszyscy. No tak, bo macie dłuższy nos i dłuższy ogon. Pani jest w ciąży? Nie, A zamierza być? nie, raczej nie. Rodzimy tylko naturalnie, bez znieczulenia. Zrozumiano? Rozkaz. Ja pierniczę, no to czym to się różni od islamu? Dzień dobry. Jestem niezapisany, ale chcę mówić z prezesem. Mogę wejść? Profesor Leszek? Kto pana to wpuścił? Pan w jakiej sprawie? Ja słyszałem wypowiedź pana, że wasza partia jest inna niż wszystkie, no i przyszedłem się zgodzić. Pan się ze mną zgadza? Jesteście inni. Nikt tak przed wami instrumentalnie nie traktował państwa. Nikt nie był taki bezczelny. Nikt tak nie pluł jadem z telewizji. Nie kłamał prosto w twarz. Nikt nie mówił, że jeśli ktoś nie jest z nami, nie jest Polakiem. Pan jest obłąkany, pan musi odejść. Ktoś już to mówił. A wiem kto. Ten wasz koalicjant w biało-czerwonym krawacie polać wszystko gnojówką, a potem mówić, że z takimi brudasami się nie rozmawia. Ja nie wiedziałem, dlaczego wy się tak kumplujecie. A teraz już wiem. Wy jesteście siebie warci. Wy jesteście tacy sami jak oni, chociaż nie. Wy jesteście gorsi niż oni. Oni w tym wszystkim byli jeszcze jakoś szczerzy. Wy jesteście bardziej przebiegli, ustrojowi barbarzyńcy. Proszę stąd wyjść! Wy też macie biało-czerwone krawaty, tylko wy chowacie je pod koszulami. To jedno was odróżnia. Pan pożal się, Boże, prezydent. Czy my się kiedyś nie spotkaliśmy, kiedy pan jeszcze nie był nikim? Nie, niemożliwe. Czy pan nie był w naszej partii? Której? Unii? Nie byłem. No co ja wtedy byłem przewodniczącym? Panie, daj pan spokój, ja nie pamiętam. Był pan. Przez chwilę. Czyli jednak. Ale się na was poznałem i odszedłem. No szkoda, że się na panu nie poznaliśmy, bo odszedłby pan jeszcze wcześniej. Tacy mądrzy byli. No. A aż ich ludzie z Sejmu wywalili kopniakiem w dupę. I aż im fajki z pysków powypadały. Też mówili, że nasze 500+ po pierwszym roku działania to będzie katastrofa. I co? Jest. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Robert ze Słupska i robię teraz nowy ruch. I to będzie taka burza mózgów. Proszę bardzo. O, może to przesunę? Super. Proszę bardzo. Tutaj, na tych karteczkach, o, tu mi wypadła, ale tutaj na pewno będzie. Jest, proszę bardzo. Tutaj spiszcie wszystkie swoje postulaty tym ołówkiem, a ja je zrealizuję. No, zaraz wracam. Na razie. To nie mogło być w innym kolorze. Cześć, kochani. Jestem Robert ze Słupska i przychodzę do was, moich wyborców, z pewną propozycją. Zamknijcie oczy. To nie jest żart. Zamknijcie oczy. Zastanówcie się, w jakiej Polsce chcielibyście żyć. Czy w Polsce podziałów, gorszego i lepszego sortu? Czy może w Polsce, gdzie każdy i każda czuje się jak w domu? Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy solidarni. O jakiej Polsce marzycie? Spiszcie tutaj wszystkie swoje postulaty, o, a ja je zrealizuję. Człowieku, czy ty na głowę upadłeś? Ty wiesz w ogóle, gdzie ty jesteś? No to jest pan prezes, a to jestem ja, pan Mariusz. Góra gór. Elita państwa, absolutny pawlacz. Ale ja nie przychodzę do was jako do liderów jednej z wielu partii politycznych. Jako partii innej niż wszystkie. Bo chwilowo przy korytku. Ja przychodzę do was jako do obywateli. Jako twórca i lider pewnego ruchu z propozycją, żebyście mnie i ten ruch poparli. Cię zgłupiał. No przecież wy sami jako obywatele na pewno jesteście zmęczeni już sobą. Tym swoim złodziejstwem. Tym kołowrotem oszustów u władzy. Kompletny wariat. Ja proponuję partię inną niż wszystkie.
Proponuję partię uczciwych ludzi. No dobrze, a jakiś konkret? No hello. A uczciwe państwo to nie konkret? Przejął nasz program. Elity mnie wypluły. Ale to bardzo dobrze. Bo mi zależy na prostych ludziach, a nie na elitach. To będzie mój rok. Ja rozpieprzę wszystkie kopalnie. Samochody służbowe zamienię na służbowe rowery i hulajnogi. I zamiast budować pomniki księżom pedofilom, będę budować przedszkola dzieciom. I inaczej niż ten rząd, ja nie pozwolę na przemoc w rodzinie. Nawet heteroseksualnej. Do widzenia, kochani. O, pan Zygmunt, dzień dobry. Jest prezes? Tak, czeka na pana. Co to jest? A to zależy od prezesa. Może być albo patriota i najlepszy kolega, albo krętacz z ubeckim rodowodem. W ostateczności pan z inicjałem zamiast nazwiska. Zobaczymy, jak potoczy się rozmowa. Jak się siedzi, panie Zygmuncie? A gdzie? Na fotelu. No jak na fotelu, nie? Wygodnie. Niestety nie wszędzie są takie miękkie siedziska. Panie Zygmuncie, jest taka sprawa. Mnożą się liczne, jak rozumiem, nieporozumienia. A propos pana, że doszedł pan do majątku nie do końca w uczciwy sposób, że miał pan kilkanaście paszportów, że był pan umoczony w struktury bezpieczeństwa poprzedniego systemu. Ja nie byłem. No to pan wie i my to wiemy, ale niestety są tacy, którzy nie dość, że o tym nie wiedzą, to jeszcze chcą prześwietlić pana obecne interesy, bo coś tam jest nie halo. Wszystko jest halo. A więc kolejne nieporozumienie. Też mamy z tym problem. Jesteśmy partią inną niż wszystkie, ale są tacy, którzy nam nie wierzą. Ja wierzę. Świetnie. Teraz chodzi tylko o to, żeby tę wiarę, tę wiedzę spopularyzować. A cóż może temu posłużyć lepiej niż telewizja? Pana telewizja, dokładnie. A dokładnie programy informacyjne w pana telewizji. Mogę to zrobić. Ale co w zamian? W zamian nic. Jak to nic? Nic panu nie zrobimy. Ani my, ani CBA, ani niezależna prokuratura, ani niezawisły sąd. Takie nic, przysięgam panu, to bardzo dużo. A gdybym chciał odkupić okazyjnie taką pewną rzecz od jednej spółki waszej, to można? Można. Ale pod warunkiem, że pana dziennikarze stracą zainteresowanie jednym naszym senatorem. Stracą. Ale pod warunkiem, że do zarządu tej waszej spółki powołacie kogoś ode mnie. A kogo? A kogoś. Właśnie kogoś takiego jak ten ktoś szukaliśmy. To co tam mam o was mówić? Że jesteśmy partią inną niż wszystkie.